Hi, before we start, just a quick note in English. Yes, this video will be in Polish because I think it will be more useful this way. I'll try to add subtitles. If you decide to watch it, then thank you. And if not, then see you later in another video in English. Bye! Cześć, ja się nazywam Basia, mam 20 lat i w ubiegłym roku byłam studentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku lekarskim i z racji tego, że jest tuż po wynikach matury i dużo z Was pewnie zastanawia się, co zrobić ze swoim życiem, gdzie pójść, na jakie studia, co będą robić w przyszłym roku, myślałam, że moje doświadczenia mogą być pomocne dla kogoś i dlatego zamierzam się nimi teraz podzielić. Ten film podzielę na 3 części, żeby łatwiej się to oglądało. Jeżeli będziecie chcieli, możecie jakąś pominąć. Pierwsza część to będzie to, co w liceum, co robiłam, jakie rozszerzenia, jakie były moje zainteresowania. Druga to sam proces rekrutacji, jak to u mnie wyglądało. Trzecia to sam kierunek studiów we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o liceum, to ja miałam dosyć takie interdyscyplinarne zainteresowania i raczej z wszystkiego mi dobrze szło. Typowa kujanka, która jest dobra z wszystkiego, która ma same piąteczki. Z biologii i chemii akurat piąteczek nie miałam, aż tak, miałam raczej 4. Jeżeli chodzi o maturę rozszerzoną, to podchodziłam do 4. Do matematyki, do języka angielskiego, do biologii i do chemii. Akurat jeżeli o mnie chodzi, to ja nigdy nie miałam tak, że marzyłam o byciu lekarzem. Jasne, myślę, że tak jak większość biolchemów miałam w głowie taką myśl, że o, bycie lekarzem, taka super fucha, wszyscy chcą być lekarzem, super studia. Gdzieś we mnie była ta myśl o studiach medycznych, ale to nigdy nie była jakaś taka aktywne dążenie do tego. Raczej się skupiałam na tym, co w liceum, to co tu i teraz, żeby się uczyć z tych przedmiotów, które mam i żeby sobie jak najlepiej z nich radzić. Dopiero w 3. klasie liceum pojawiła się u mnie myśl, że chcę brać udział w rekrutacji na farmację i na lekarski. Dlaczego farmacja? Bo nie sądziłam, że się dostanę na lekarski i też w liceum bardziej podobała mi się chemia aniżeli biologia. Może niekoniecznie jeżeli chodzi o tematykę, ale też matura z biologii jest trochę niefajnie skonstruowana, możemy mieć dużą wiedzę, a jeżeli się nie wpasujemy w klucz, to nie pójdzie nam to tak rewelacyjnie. No to jest problem, ponieważ myślę, że dużo więcej osób, które chciałoby zostać lekarzami, przez to ma uniemożliwione dostanie się na studia medyczne, a nie sądzę, żeby te umiejętności układania pięknych zdań pod klucz się jakkolwiek przydawały potem na studiach medycznych chociażby. Więc to moim zdaniem akurat jest głupie, ale to temat na inny dzień. W liceum też brałam udział w projektach teatralnych. Interesowałam się teatrem, nawet wzięłam udział w olimpiadzie literatury języka polskiego w specjalizacji teatrologicznej, gdzie się dostałam do okręgowego etapu. Jednak mimo wszystko, chociaż byłam na tym biochemię i miałam bardzo dobre oceny z biologii i chemii, było też zawsze coś innego, co może bardziej mnie pasjonowało, czy coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o rekrutację i to, co miało znaczenie, to tak, matematykę napisałam na 92%, biologię na 80%, chemię na 83% i język angielski na 98%. Ta biologia i chemia, może to nie jest taki, wiecie, procentowy najwyższy wynik, ale za to jeżeli chodzi o centyle, to też to było w 90%. Wszystkie z tych wyników takie były. To też nam mówi, że jakby nie ma co się czuć źle z tymi wynikami. I na przykład jeżeli teraz jesteście w takiej sytuacji, bo z tego co patrzyłam na tegoroczne centyle, to sytuacja wygląda porównywalnie do zeszłorocznej, to jeżeli macie te 80 parę procent z biologii, 80 parę z chemii, naprawdę bez problemu się dostaniecie na studia medyczne. Nie macie się o co martwić. Jeżeli o mnie chodzi, ja się rekrutowałam na lekarski i na farmację w Krakowie, w Gdańsku i we Wrocławiu. I jak się potem okazało, na praktycznie wszystko dostałam się z pierwszej listy, oprócz lekarskiego we Wrocławiu, gdzie się dostałam z kolei z drugiej listy, czyli już w zasadzie pod koniec lipca. Wiadomo, teraz jest to opóźnienie miesięczne z powodu COVID-u, ale w zeszłym roku sytuacja wyglądała inaczej i już pod koniec lipca wiedziałam, że mam studia i jestem ustawiona i byłam, nie powiem, byłam bardzo szczęśliwa i dumna z tego powodu. Dostałam się na studia. Może też powinnam w sumie powiedzieć, dlaczego wybrałam te miasta, które wybrałam. Gdy już napisałam maturę, ale jeszcze nie znałam wyników, byłam pewna, że matematyka mi bardzo dobrze pójdzie. Z matematyką nie ma takiego problemu jak na przykład z biologią, że nie wiecie, czy się wpasowaliście w klucz. Po prostu albo rozwiązaliście dobrze, albo rozwiązaliście źle i macie gdzieś jakiś błąd. Ja akurat wiedziałam, że większość zadań rozwiązałam dobrze, więc byłam pewna, że będę miała wynik gdzieś tak w granicy 90%, to jest bardzo wysoki wynik i byłam bardzo dumna z tego powodu i chciałam po prostu móc wykorzystać ten wynik w razie gdyby biologia i chemia albo i biologia i chemia mi trochę gorzej poszły, więc zdecydowałam się postawić na takie miasta
i na takie uczelnie, które mi będą honorować tą matematykę rozszerzoną jako jeden z elementów, które mnie rekrutują na studia, oprócz Wrocławia, bo Wrocław był takim zawsze miastem u mnie pierwszego wyboru, bo mieszkam niedaleko Wrocławia, znaczy nie aż tak blisko, ale stosunkowo blisko i to miasto dobrze znałam i się w nim czułam pewnie, w przeciwieństwie do innych miast, które tam, no wiadomo, jak się ma te 19 lat, trzeba wyjechać z domu i teraz sobie samemu radzić w innym mieście, no to można się trochę przestraszyć na początku. I tak właśnie było w Krakowie i w Gdańsku, jak ja się rekrutowałam w zeszłym roku, że w Krakowie matematyka rozszerzona stanowi kolejny element rekrutacji na kierunek lekarski i jest też chyba zamienna. Była chyba też zamienna z jakimś kierunkiem na farmacji, chyba zamienna z biologią, nie mam pojęcia, nie pamiętam już. Sprawdźcie, jak to jest w tym roku, jeżeli Was to interesuje, bo mogło się coś oczywiście zmienić. Natomiast w Gdańsku na farmacji i na lekarski można było zamienić ten drugi kierunek, mniej potrzebny powiedzmy, na matematykę. Czyli na przykład jeżeli chodzi o rekrutację na lekarskim, to można było wybrać biologię i chemię, albo biologię i matematykę, a na farmacji można było wybrać chemię i biologię, albo chemię i matematykę. To też jakby wiedziałam, że matematyka mi dobrze pójdzie, więc będę miała tam więcej punktów rekrutacyjnych. Jeżeli chodzi o Wrocław, to z tego co pamiętam nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o rekrutację, a tam to wygląda tak, że jest po prostu biologia, chemia rozszerzona i matematyka albo fizyka podstawowa albo rozszerzona, znaczy nie ma fizyki podstawowej, teraz przynajmniej w nowej maturze, ale jakby za rozszerzenie nie dostajecie absolutnie żadnych dodatkowych punktów, więc tak naprawdę nawet się nie opłaca pisać tego rozszerzenia, tylko wziąć sobie matematykę podstawową, a myślę, że jakby no to też zależy od osoby, ale nie jest trudne nauczyć się moim zdaniem na matematykę podstawową na około 100% i w ten sposób mieć dużo tych dodatkowych punktów. No i po prostu czuć się pewnie, więc to raczej problem leżał w tych przedmiotach biologia i chemia i nie wiedziałam jak mi poszło, więc no nie wiedziałam czy się dostanę, ale się dostałam. No i tak to wygląda. Jeżeli chodzi już o same studia, które zaczniecie, gdy przyjedziecie na uczelnię w październiku, to zaczynacie takimi przedmiotami: biologia molekularna, biofizyka, chemia medyczna, która jest całoroczna, anatomia, która też jest całoroczna, a także takie przedmioty jak etyka lekarska, historia medycyny, pierwsza pomoc i podstawy pielęgniarstwa. Jako jeden przedmiot zaczynacie też lektorat z języka angielskiego, który trwa łącznie 2 lata, też WF, też przedmiot, który się nazywa BIM i jest to bioinformatyka i informatyka medyczna. Nie, widzę, biostatystyka i informatyka medyczna. Jest element informatyczny w pierwszym semestrze i w drugim jest element statystyczny. Pozwolę sobie zerknąć do mojej ściągi. A moja ściąga to jest spis wszystkich przedmiotów i możliwych fakultetów, chociaż rzeczywiście no, fakultety też się zmieniają. Spis wszystkich przedmiotów w czasie całego cyklu studiów, co jest bardzo przydatną rzeczą i bardzo Wam polecam sprawdzić takie coś, zanim pójdziecie na jakiekolwiek studia tak naprawdę, ponieważ to może Wam stwierdzić, czy te studia są naprawdę dla Was, czy też może tylko brzmią fajnie tam w opisie na stronie rekrutacji, a potem się okaże, że nie wiem, będziecie uczyli się fizyki, biologii, matematyki na pierwszym roku, a wcale tego nie chcieliście robić, nie? Więc no, polecam sprawdzać sobie plany całego cyklu studiów. Czy o czymś zapomniałam? To w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o pierwszy semestr. W drugim semestrze to tak, pierwszy semestr kończy się egzaminem pisemnym, zamkniętym z biologii molekularnej, czyli w zasadzie z genetyki. I kończy się też egzaminem pisemnym, zamkniętym z biofizyki. W drugim semestrze oczywiście kontynuujecie anatomię, która jest wtedy takim no, najważniejszym przedmiotem, ale też macie przedmioty takie jak embriologię i histologię z cytofizjologią, chociaż jeszcze nie ma cytofizjologii w tej części, ponieważ ten przedmiot też się przeciąga na trzeci semestr studiów, czyli na pierwszy semestr drugiego roku i tam dopiero jest cytofizjologia. No i powiem szczerze, że te przedmioty zajmują całkiem sporo czasu i też musicie poświęcić całkiem sporo energii. Nie, ja na przykład musiałam się uczyć całkiem sporo histologii, żeby w ogóle nadążać za tym, co się dzieje, więc no, z mojego doświadczenia nie liczcie na to, że co mówią inni, że w drugim semestrze będzie o wiele luźniej, bo z mojego doświadczenia tak wcale nie było. W drugim semestrze też kontynuuje się chemia medyczna i też kontynuuje się WF, też się kontynuuje BIM i się kontynuuje oczywiście lektorat z języka angielskiego. I potem są praktyki wakacyjne, pielęgniarskie,
które możecie oczywiście zdać, nawet jeżeli nie zaliczycie jakiegoś przedmiotu. Na przykład ja nie zdałam anatomii w czerwcu i nie zamierzam już do niej podchodzić, ponieważ zamierzam zmienić kierunek studiów. I teraz myślę, że nadszedł czas, żeby przejść do części może takiej bardziej osobistej, jakie były moje odczucia co do przedmiotów i dlaczego nie zamierzam kontynuować tych studiów, tylko zamierzam je zmienić. To tak, ja przyjechałam na studia z taką bardzo dużą dozą ekscytacji i nie mogłam się wprost doczekać, aż poznam tych wszystkich ludzi i te wszystkie przedmioty się zaczną, bo zawsze bardzo lubiłam się uczyć w liceum. To było i też wcześniej w całym zasadzie cyklu edukacji. No bardzo to lubiłam i jakby nigdy też raczej nie miałam czegoś takiego, że coś mnie tak ewidentnie nudziło, że nie lubię tego, a jak się zaczęły te wszystkie przedmioty, to powiem szczerze, że trochę byłam rozczarowana w pewnym stopniu. Jakby nie wiem, wyobrażałam sobie, że będzie kierunek lekarski inaczej wyglądać, nie wiem, jakoś miałam może takie głupie wrażenie, że to będzie jakoś z większą pasją przekazywane i to będzie jakoś bardziej sensownie ułożone, bo na przykład moim zdaniem obecny układ, nie wiem jak to wygląda na innych uczelniach, ale z tego co widzę jest podobnie, chociaż oczywiście tam przedmioty mogą być jakoś inaczej ponazywane, inaczej ułożone albo przełożone na inny rok. Na przykład moim zdaniem biofizyka na pierwszym semestrze jest kompletnie bez sensu, już zaczynając od tego, że zdecydowana ilość kandydatów na kierunek lekarski nie miała fizyki rozszerzonej w liceum, bo się uczyli biologii i chemii i jakby w ogóle ta fizyka nie pasuje trochę do profilu tych studiów, chociaż oczywiście się łączy i po prostu kiedy my dostajemy wykładowcę fizyka, który do nas mówi po fizycznemu, to jakby trudno jest znaleźć jakąkolwiek nić porozumienia, że my po prostu nie ogarniamy tych konceptów i jakby trudno też ogarniać te wszystkie koncepty, na przykład, nie wiem, bioelektryczność, te wszystkie prawa działania synaps. I nie mówię tutaj o tych chlorkach, sodach i potasach, bo to są takie podstawy, tylko że takie już naprawdę wzorki. Po prostu nie mamy tych podstaw z elektryczności, żeby to w ogóle rozumieć, więc moim zdaniem to kompletnie bez sensu jest. Też moim zdaniem ta biologia jest trochę takim chybionym pomysłem, bo tak naprawdę jest to powtórka z genetyki, oczywiście na bardziej zaawansowanym poziomie aniżeli w liceum, ale mimo wszystko mam wrażenie, że trochę zbędna, że jest w takim momencie studiów na pierwszym semestrze, kiedy, no nie wiem, no jeżeli my się nawet uczymy o chorobach genetycznych wtedy, to my to dawno zdążymy zapomnieć, zanim zaczniemy cokolwiek klinicznego robić za te 3 lata, a tylko tak naprawdę odbiera nam to czas na uczenie się anatomii. No i właśnie, anatomia. Ja na przykład miałam z anatomią ogromny problem, bo ja się jej nie potrafiłam uczyć przez dłuższy czas. I naprawdę to był problem dla mnie, że ja przyszłam i ja się naprawdę starałam. Miałam jakieś tam wypracowane swoje metody z liceum, a one po prostu nie działały, bo tego było za dużo i miałam za mało czasu na uczenie się. I bo mi na przykład czas schodził na uczenie się na chemię medyczną, która też jest dosyć, może nawet nie trudna i skomplikowana, ale no prowadzona jest moim zdaniem w chybiony sposób. Można by to zrobić w o wiele bardziej zrozumiały i przydatny dla studenta sposób, bez takiego poczucia marnowania czasu. No i wracając do tej anatomii, to myślę, że to dla mnie było akurat szczęście, że trafiłam na taką prowadzącą, która była po prostu kochana i która aż tak dużo od nas nie wymagała, nie przypytywała nas na każdych zajęciach. Anatomia jest najczęstszym przedmiotem akurat i zajęcia w prosektorium są 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. To jest tak ustawione, że macie albo w poniedziałek i czwartek, albo we wtorek i piątek. Ja akurat miałam we wtorek i piątek. No gdybym miała taką prowadzącą, takiego prowadzącego, który nas przepytuje na każdych zajęciach i wymaga, żeby się uczyć na bieżąco wszystkiego, no to bardzo łatwo by z tego można zrobić takiego straszaka i spowodować takiej ilości stresu 2 razy w tygodniu, że naprawdę można by się dosyć szybko wyniszczyć psychicznie. No też wiadomo, każdy z nas ma swoją odporność na tego typu rzeczy. Ja na przykład nie jestem aż tak odporna na stres, jak może wszyscy na tych studiach. To też może jakoś przyczynia się do tego, że nie chcę ich kontynuować, ale też po prostu, nie wiem, miałam wrażenie, że te przedmioty nie są dla mnie. Kontynuując temat stresu, myślę, że problemem na tych studiach jest zachowanie takiej higieny psychicznej. Każdy z nas uczy się w swoim tempie. Też znam ludzi, którzy przyszli na lekarski na pierwszy rok i uważają, że było za łatwo. Ze spokojem wszystko zdali na 5 i im się super podobało. No wiadomo, każdy jest inny. To potrafią być bardzo ciekawe i takie rozwijające studia, o ile nie macie wrażenia, że przy tym tracicie samego siebie
i teraz już czeka was tylko cierpienie przez całe życie, bo robicie czegoś, czego tak naprawdę nie chcecie robić. No, moim zdaniem, jeżeli nie bardzo widzicie siebie w pracy w służbie zdrowia, jeżeli aż tak was nie pasjonują takie szczególiki z biologii człowieka, ani z biochemii człowieka, coś takiego, jak człowiek funkcjonuje, no to myślę, że może nie tyle powinniście zrezygnować z wszystkich studiów medycznych, ale na pewno na lekarskim będziecie tego mieli bardzo dużo i pytanie, czy w ogóle warto, czy jest to coś, co chcecie robić, bo ja na przykład stwierdziłam, że nie zależy mi aż tak bardzo na nauczeniu się dokładnie w taki wręcz inżynierski sposób, jak działa i funkcjonuje człowiek, jak jest zbudowany, ale że zawsze bardziej mnie interesowała ta bardziej jego humanistyczna i psychologiczna strona, dlatego na przykład idę na psychologię. Oczywiście wszystko, o czym ja teraz mówię, to jest tylko i wyłącznie moja opinia i moje odczucia. I jakby też myślę, że nie ma sensu, żebym mówiła wam, żebyście absolutnie na medycynę nie szli, bo też znam osoby, które są bardzo zadowolone z tego pierwszego roku studiów i są nawet ze mną w grupie i miały absolutnie identyczne doświadczenia, takie jak ja. Mimo wszystko nasze opinie dramatycznie się różnią. Na pewno odradzałabym ten kierunek, jeżeli nie macie jakichś takich sprecyzowanych zainteresowań biologiczno-chemicznych, że jakoś to was bardzo fascynowało zawsze, tylko w sumie to nie wiecie, co chcecie robić, no może bardziej w humanistyczną stronę, to myślę, że będziecie się trochę czuli tacy, no, że nie będziecie się czuli rozwijani, no bo mi się na przykład bardzo podobała etyka lekarska i historia medycyny, też mi się bardzo podobała kryminologia, która była fakultetem, ale no naprawdę bardzo mi się podobał ten fakultet i to było takie smutne uczucie, kiedy ja chodziłam na ten fakultet i naprawdę mnie to interesowało i poświęcałam na to naprawdę dużo czasu, bo to był 30-godzinny fakultet i też był w trochę niewygodnych godzinach, bo od 18:15 do 20:30. Ale mimo wszystko to był mój ulubiony przedmiot i to była taka smutna prawda, gdy ten przedmiot się skończył się głupim testem na zaliczenie. I tak naprawdę większość osób uważała, że to był tylko śmieszny przedmiot na zapchanie tych godzin, które trzeba zrobić fakultetów, a dla mnie to było o wiele bardziej interesujące niż na przykład taka anatomia. Więc jeżeli odkryjecie w trakcie studiów jakichkolwiek, że tak naprawdę to, co studiujecie, was też tak nie interesuje, to myślę, że nie ma sensu jakby próbować się przekonywać do tego, że to was interesuje, bo to naprawdę nic dobrego wam nie przyniesie. Tak naprawdę będziecie tylko czuli, że zmuszacie się do robienia czegoś, czego robić nie chcecie i że zabraniacie sobie być sobą. To trochę bez sensu. Jeżeli chcecie pójść na lekarski i zastanawiacie się, co możecie zrobić, żeby trochę sobie ułatwić życie, to tak, ja wiem, że to jest przerażające, że te atlasy anatomiczne są przerażające, ale spróbujcie zacząć się tej anatomii uczyć już przez wakacje, bo to naprawdę wam pomoże i sprawi, że nadrobicie trochę, będziecie mieli potem więcej czasu na te inne przedmioty i potem wam będzie po prostu łatwiej. Na przykład możecie zacząć się uczyć o tych płaszczyznach anatomicznych, takie podstawy podstaw. Możecie albo już sobie kupić jakiś taki podręcznik, na przykład Memorix. Nawet ma fajną taką sekcję, która was wprowadza w ten świat anatomii. Ale też oczywiście możecie korzystać z materiałów, które są dostępne w internecie w języku angielskim, jeżeli ten język nie jest wam obcy i sobie poradzicie. Po polsku niestety nie ma za bardzo materiałów o anatomii, tak może poza drobnymi wyjątkami. Jeżeli też macie taką możliwość, polecam wam już w pierwszym semestrze, gdy się uczycie anatomii, spróbować zajrzeć do jakiegoś podręcznika embriologii i sprawdzić na przykład, jak powstaje język, jak to warunkuje jego unerwienie różnego typu. Myślę, że dzięki embriologii można się anatomii nauczyć w o wiele prostszy sposób i to po prostu pomaga w takim lepszym zrozumieniu tematu. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, to spróbujcie to zrozumieć, jeżeli nie dzięki podręcznikom anatomicznym, bo podręczniki anatomiczne wam nie powiedzą, dlaczego coś jest, one wam co najwyżej powiedzą, jak jest. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego coś jest, to raczej sięgajcie po podręczniki embriologii i wtedy możecie wydedukować, dlaczego na przykład istnieje coś takiego jak splot ramienny czy splot lędźwiowo-krzyżowy. Do czego to w ogóle służy i dlaczego to powstaje. Radziłabym też wam nie wyrzucać zeszytów z chemii, z tych ostatnich tematów, jakie są przerabiane w liceum, czyli z tych związków istotnych biologicznie, czyli z cukrowców, z białek, z lipidów,
z aminokwasów, ponieważ to się potem będzie powtarzać i prawdopodobnie przyda się Wam ta wiedza chemiczna i te Wasze notatki z liceum mogą potem być bardziej zrozumiałe dla Was aniżeli, nie wiem, podręcznik od chemii medycznej. Na pewno też dobrym pomysłem byłoby zastanowienie się, w jakim języku w zasadzie chcecie się uczyć tej anatomii. Oczywiście głównym językiem jest polski, ale też obowiązuje na kierunku lekarskim i lekarsko-stomatologicznym drugi język, czyli albo łacina, albo język angielski. I no, to szczerze mówiąc nie jest aż taka prosta decyzja, jakby się mogło wydawać. I moim zdaniem akurat ja popełniłam trochę błąd, ponieważ wybrałam łacinę, ponieważ takie miałam materiały i takie miałam źródła, na przykład Atlas Anatomiczny Soboty miałam po łacinie, ale potem okazało się, że jednak bardzo dużo korzystam z filmików na YouTubie po angielsku i tak naprawdę ta łacina trochę mi przeszkadzała w tym, bo gdybym się uczyła po angielsku, to tak naprawdę nie musiałabym się tej łaciny dodatkowo uczyć i nie czułabym takiego nawarstwienia tych wszystkich języków. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, jak wygląda, może jak wyglądają poszczególne zajęcia na pierwszym roku kierunku lekarskiego na moim uniwersytecie, to możecie śmiało zadawać te pytania w komentarzach. Ja postaram się na nie odpowiedzieć i myślę, że to na razie tyle, bo już dużo gadałam. I myślę, że to tyle. Pa, pa!